jedziemy w mało bezpiecznych warunkach, ale najważniejsze, że jedziemy do przodu. Ale to źle wygląda. Polska jednak wygrywa w kwestiach garmażeryjnych bez dwóch zdań. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam Was bardzo serdecznie w trzecim odcinku z serii Nikaragua z Jak to daleko. Możecie mieć poczucie, że oglądaliście już ten odcinek, ale nie, to jest złudne poczucie, ponieważ każdy kolejny odcinek to jest kontynuacja poprzedniego odcinka. Więc to jest nowy odcinek, szanowni Państwo. No więc jedziemy w mało bezpiecznych warunkach, ale najważniejsze, że jedziemy do przodu. Jedziemy do miejscowości Estilla i tam mamy nadzieję dzisiaj przekimać. Póki co trzymam się tutaj i w sumie to tyle z punktów, z kwestii bezpieczeństwa. Pamiętajcie, szanowni Państwo, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej pocztą sandałową. Trzymajcie kciuki, żebym dojechał do celu. Powiem Wam, że robi to naprawdę ogromne wrażenie na żywo i cieszę się, że jadę tak jak jadę, bo to wszystko mam jak w kinie teraz. Słuchajcie, dzielnie dotarliśmy do Esteli. Jestem cholernie głodny. Wytrząsło mną. Tragedia totalna. Ciekawe, czy tutaj można zapłacić kartą. Zapytamy pana. Będzie pizza. Wiecie dlaczego? Bo nie mam gotówki. Muszę zapłacić kartą. Co tam, dziku? Ty, wytłumaczcie mi jedno. Ceny podane w dolcach, a ludzie płacą lokalną, kordobami. O co chodzi? Proszę zobaczyć, jest pizza Cezara. Kupiłem grande, bo tylko taka grande była za 21 zł. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. Jest i ona. Sam nie wiem, jak ona może wyglądać. O tak to wygląda. Haha. Muszę uważać na czarinki, bo one tutaj, wiecie, polują na taką pizzę. Dobrze, szanowni Państwo, więc czas najwyższy na tak zwaną degustację. Tutaj coś dostałem. A, dostałem pieprz. Dzięki, Paweł. Pieprz i pepperoni. Tego nie używamy. Kurde, jak pokrojona elegancko. Zamknę, żeby ciepło nie wychodziło. Na szybko, moi drodzy. 10 na 10, jak człowiek jest głodny. Czalitka? Ty też musisz coś zjeść, nie? Mordo. Tylko mnie nie ugryź, sandała. Mówiłem, że haraczy nie płacę. Płacę haracze. Bo inaczej... Co zaglądasz, mordo? Nie zaglądaj. Zaraz pomyślę, czy ci jeszcze kawałek dać. Cienkie ciasto, słonara, ser fajny, pepperoni też fajne. Co tu dużo mówić? No, udany zakup. Darina, nie, mordo, nie podchodzimy aż tak blisko. Trzymaj dystans. O, ziomek mnie uratował. Bo to już podchodziło pod
To już podchodzi pod znęcanie, mordo. Ty nie masz w ogóle litości. Mordo, zmykaj stąd, bo nie mogę psychicznie normalnie w spokoju zjeść. Dałem ci kilka kęsów, ale nie świruj. Z buzi ślina leci i co to za kultura? Cholera. Co za ludzie? Mordo, już nie znęcaj się nade mną. Pojedli, popili. Czarek też pojadł, żeby nie było. Chociaż my nie byliśmy kumplami, to dałem mu tam kilka kawałków, żeby sobie rzucił na tak zwany ząb. Idę teraz sprawdzić miejscówkę, zarezerwowałem na bookingu. No i mam nadzieję, że nie będzie speluna. Boże, jakie ja w ogóle mam takie szczęście do tych spelun, że to jest jakaś masakra, ale no to nie będzie najwyższych lotów też, jakiś hostel. No internacjonalny, w sensie międzynarodowy ma być. Z prostej przyczyny tam idę. Międzynarodowy, dużo komentarzy od obcokrajowców, więc może kogoś spotkam. A przyjemnie jest w podróży spotkać jakiegoś innego podróżnika, z którym można, bądź podróżniczkę, z którą można wymienić po prostu spostrzeżenia, albo nawet pójść sobie na miasto i pogawędzić o życiu. Niby spokojnie, niby cisza. Kierowniku, co to polskiego się zapomniało? Słuchajcie, nie wiem, czy wy sobie zdajecie sprawę z tego, w jakim rejonie świata jesteśmy i w jakim kraju jesteśmy. Nie tylko odnosi się to do Nikaragui, ale również odnosi się to do innych krajów typu Honduras czy El Salvador, a również Meksyk. Zanim dotrzemy do miejsca noclegowego, musicie wiedzieć, że tutaj to są kraje tak zwanego korytarza. Korytarza, przez który eksportuje się na szeroką skalę do naszych kolegów bejsbolistów na północy dużo mąki i innych odżywek, które potrafią zamieszać w diecie człowieka. I żeby była jasność, te odżywki nie mają zbyt dużo wartości odżywczych. One mają inne właściwości. I wbrew pozorom, to wszystko dzieje się tutaj wokół nas. Teraz wyobraźcie sobie, że te odżywki, moi drodzy, są tak kosmicznie cenowo przystępne dla obywateli tutaj. Nie mówię, że przystępne dla nas, bo jeśli tutaj jest przystępnie, to dla nas jest kosmicznie tanio. I to wszystko dlatego, że to po prostu tutaj idzie przez te korytarze. Nie będę wam mówić, jakie są to ceny, bo to też nie o to chodzi, żebyście wszystko widzieli o życiu. Myślę, że większość z was nawet nie ma zielonego pojęcia, jakie są ceny w Polsce, czy to w Stanach, czy w Niemczech, czy we Włoszech, gdzie mieszkacie. Jest to temat taki tajemniczy trochę, no i może niech tak pozostanie, ale nie mówię tego, nie zdradzam cen z prostej przyczyny, żeby nie stało się to pewnego rodzaju celem, co po niektórych widzów. Ja o was dbam, moi drodzy, ja o was dbam i ja mam nosa. English Center. I co myślicie, że w tym mieście to będzie więcej hable English? Nie ma bata. W tych krajach Ameryki Centralnej naprawdę 99% osób to są ludzie, którzy naprawdę mówią tylko i wyłącznie w jednym języku. W sensie mogą też znać jakieś dialekty, ale to już pomijam. Ale serio, Ameryka Łacińska, hiszpański, nawet poquito trzeba znać, żeby przetrwać tutaj. A to jest pewnego rodzaju dysonans. Wiecie dlaczego? Ponieważ wszyscy jak jeden brat chcą jechać do Stanów, a wszyscy jak jeden brat no English, zero angielskiego. No dobra, ktoś może się przyczepić, kierowniku, ale twój angielski też nie jest idealny. Słuchajcie, ja po angielsku jestem w stanie przeprowadzić konwersację na poziomie 8 godzin z kimś i w zupełności zadawać pytania, w sensie jest to takie płynne. No, na zasadzie, że mogę sobie luźno pogadać z kimś. Wystarczyło to, żeby pracować na Islandii z turystami z całego świata jako przewodnik na lodowcu. Słuchajcie, ja nie będę tutaj ogółu porównywał do siebie, bo to nie ma po co, ale teraz pytanie zasadnicze. Gdzie jest moja speluna? Wiecie co? Ja wam powiem tak. Ja po tych spelunach sobie jeżdżę.
ogólnie sobie podróżuję, ale nie będę ukrywać, że jestem zmęczony. Ja dzisiaj jestem normalnie zmęczony. I to internacjonalny. Chodzimy. Witamy serdecznie w hostelu międzynarodowym, w którym można kupić sobie różne rzeczy. Za 250 jakieś wisiorki, nie wisiorki, wariaty albo browara przyklejonego. Co tu jeszcze można kupić? O to mi się podoba, kierowniku. Zawsze boję się brać takie rzeczy, bo jak upadnie, no to później trzeba płacić. Taka torebka 13 dolców. Taka torebka nie kosztuje nic, a nie kosztuje 25. Ta portmonetka jest fajna, ale niepraktyczna, bo ładnie wygląda, ale niepraktyczna, bo pieniądze będą wylatywać. Pokażę wam zaraz kolczyki. Zobaczcie, jakie kolczyki. To jest wszystko handmade. O, taki handmade kolczyk 40 wariatów. Ty, ale że to 40 dolców? Proszę zobaczyć, tutaj jest centralna część naszego. Nie wygląda to jak Gracias, amigo. Puedes escoger Oh, la mucho. cama que te guste. Perfecto. Los baños están Jestem sam w tym hostelu. Nikogo innego nie ma. Jest tak klimatycznie, ciasno, ale przyjemnie. Oj, kierowniku się zmęczył już trochę tą podróżą. Tyle czasu już w drodze, aż broda urosła i wąs urósł. O moi drodzy, wy obserwujecie, jak mi normalnie broda z odcinka na odcinek rośnie, bo ja kompletnie od wyjazdu jej nie dotykałem. I broń Boże, nie mówcie mi, że to jakaś wrzeciona. To jest kierownicza broda, która łapie wiatr. I kierowniczy wąs, który wspomaga intuicję i nawigację. Jakbym obciął sobie wąsy, to tak jak dla kota, dla pulpeta. Pulpet straci orientację. No spoko, buja się. Czujecie, że gość do mnie mówi po hiszpańsku, ja 90% rzeczy rozumiem? Albo mi się wydaje, że rozumiem. Nie no, ale rozumiem, bo jest interakcja. Zobaczcie, nawet szafeczki są. To cenię. Powiem tak, pamiętacie tą spelunę z odcinka drugiego z Nikaragui? No to wyobraźcie sobie, że ten pokój kosztuje tyle samo, ile pokój tamten z drugiego odcinka. Ta speluna, tamta speluna. No ta speluna to, tak powiedział, spelundera. Całkiem przyjemna. Co sądzicie? Wychyliłem się z hostelu, żeby pokazać wam trochę miasto. Miasto jak miasto, ale poszwędać się trzeba, zobaczyć. Może coś ciekawego wpadnie nam w oko. Nikaragua, moi drodzy, kraj chrześcijański i to bardzo. W tym mieście to chyba, nie wiem, naliczyłem może z 20 kościołów. Ale jak pierdzielnie zaraz chmura, to będzie bieda. Tutaj ktoś po lewej kipnął w tak zwany kalendarz w sandał. Chrześcijaństwo na czarno. Żałoba. Słuchajcie, takie jest właśnie życie. Ja sobie zdałem dzisiaj sprawę z tego, że mamy 2024 rok i moje dzieci dożyją do 2100 roku. Spokojnie. A może ja dożyję do 2100 roku? Tutaj na wprost prawdopodobnie kino. Kino w mieście, które niestety zostało zamknięte, prawdopodobnie ze względu na brak rentowności finansowej. Turystów tutaj mało. Tak jak powiedziałem, w hostelu jestem tylko ja. Na karcie przyjęć średnio tak co 5-6 dni ktoś przyjeżdża z Europy. W sensie obcokrajowiec jakiś taki, nie z Latinoameryki. Pulpetina nikaraguańska. Piękne umaszczenie. Tutaj córa pod Toyotą. Pancio. Pancho. Pancio. Pancho. Słuchajcie, to jest niesamowite, że Pancho to jest kapucynka. Kapucynka też może trochę ugryźć. Ja się trochę boję, że może mnie capnąć, ale chłopaki mówią, że nie. O, kapucynki występują naturalnie tutaj w lasach Ameryki Łacińskiej. Chodź, Pancho.
Fajny, fajny. W Ameryki Łacińskiej, ale też są wychowywane jako zwierzęta domowe, nie Pancio? Zobaczcie, jaki ma taki fajny, pospolity pyszczek. O, jak pięknie, jak pięknie, chodź. Jaka piękna małpka. Hombre. Pancio, hombre. Yes, yes. Pancio, bombero? Pancio, ciekawe czy Pancio jest bombero. Pancio Bombero. Maroczek. Pancio Maroczek tylko. Pierwszy raz trzymam kapucynkę, słuchajcie. Ale jaja. Ktoś zaraz powie, kierowniku, ale tak nie powinno być, no bo ogólnie one powinny być w lesie. Z jednej strony tak, z drugiej powiem wam, że tutaj można by było polemizować. Wiecie dlaczego? Bo natura człowieka jest taka, że zagarnia to, co może zagarnąć. Przepraszam. Po kawie mi się machnęło, bo wypiłem, bo już mi się spać chciało. Natura jest taka, że zagarnia co może. No i u nas, gdyby były małpy, kapucynki w lesie, no to też by człowiek zagarnął i też by trzymał. Niektórzy trzymają papuszki faliste. Niektórzy trzymają, moi drodzy, niektórzy trzymają, Proszę zobaczyć na lewo, sukienka czerwona. niektórzy trzymają ary, Niektórzy trzymają żółwie, jeszcze inni trzymają skunksy, a jeszcze inni trzymają szynszyle. Więc trzymanie małpki takiej kapucynki jak tutaj, która występuje naturalnie, to nie jest nic nadzwyczajnego i nic dziwnego. A czy ktoś to powinien robić, no to już jest inna kwestia, ze względu na to, że to jest bardzo personalne. Miasto jak miasto, co? Poszwędajmy się trochę. Zobaczmy, co tutaj ludzie robią. Ale zauważcie, że nie są tak otyli jak w Hondurasie. Powiem wam, że jest taka pewnego rodzaju zależność. W momencie, kiedy kraj jest słaby, to jest mocno zdominowany przez ogromne koncerny, a kiedy kraj jest silniejszy, bardziej prowadzi taką swoją, realizuje swoją wizję prowadzenia kraju i narodu, no to ma bardziej ten rynek taki, powiedziałbym, zbity, tak jak tutaj. Zauważcie, że tutaj takich wielkich koncernów jak Coca-Cola, Pepsi czy inne tego typu pokrewne marki nie uświadczysz. Tutaj bardziej promuje się swoje, swojskie. W samym centrum można nawet kwiaty pogrzebowe kupić. Czujecie to? Ja zawsze myślałem, że będą jakieś zabawki czy coś w ten deseń, a tu nie. Tu, moi drodzy, wiązanki pogrzebowe. Komedia. O, proszę, toaleta jest? Jest toaleta. Zapłacisz, to wejdziesz. Nie zapłacisz, to nie wejdziesz. Zgrupowanie Andrzej. Loda możesz kupić u szefa. Andrzej mają zgrupowanie. O kurczę, jak dużo jest ludzi sprzedających coś. Zauważcie, moi drodzy, że nikt tutaj nie rwie ryja, tak kolokwialnie ujmując, tylko kulturalnie dzwonią dzwoneczkami, żeby nie zakłócać miru i spokoju wokół. Elotes, frytki, kurczak, a później Pupcia rośnie od takiego zestawu. No raz na jakiś czas okej, ale jak codziennie tak ładujesz? koleżka od lodów. A pikli to ja dawno nie widziałam, ale oni tutaj jedzą w Ameryce Centralnej. Zobaczcie, piklowana cebula, czosnek, ogórki, marchewka. Jedzą, lubią pikle. Kierowniku, co to za palma? To jest palma arekowa, i te orzechy to się nazywają potocznie betel nuts, czyli orzechy betelowe, ale to nie są betelowe, to nie jest betelowiec, to jest palma arekowa.
I te orzechy, zaraz wam jednego ściągnę. O! Ogólnie proszę zobaczyć, to taki orzech zjada się z liściem betelowym. Bardzo często to się żuje, moi drodzy, żuje się z liściem betelu. No i co? I to pobudza po prostu. A w dłuższej perspektywie może prowadzić do raka jamy ustnej. Na przykład w Indiach często widać u ludzi aż takie pomarańczowe usta. To właśnie od wrzucia takich specyfików. Ale trzeba zaznaczyć, że takie orzechy arekowe to są orzechy i ten betel, no to są rzeczy takie lokalne, używki najtańsze, które pobudzają. A w niektórych krajach takie orzechy z liśćmi betelu używa się do wszelkiego rodzaju ceremonii. Na przykład tutaj również w Nikaragui. Kierowniku, a skąd biorą energię? No biorą. Pacyficzny pierścień ognia. Coś wam to mówi? Jeżeli nie, to już tłumaczę. Rejon świata, w którym występuje ogrom wulkanów. Rejon świata sejsmicznie aktywny. Rejon świata, w którym występują źródła termalne. A co za tym idzie? Energia ze źródeł termalnych. Tak też duża część energii pochodzi właśnie ze źródeł termalnych tutaj w Nikaragua. Niby kraj rozwijający się ciudad, czyli opiekuj się la tierra, ziemią. Opiekuj się ziemią. Widzieliście? Jaki poziom świadomości? A teraz tadam, akt wandalizmu. Takie drobne akty wandalizmu są już śmieszne. Jest i pulpetina. Nos queremos. Troszczymy się o siebie. Idziemy dalej. A, tutaj na sprzedaż se vende. Gdybyście chcieli chatę kupić tutaj we Stile, no to z kodem jak to daleko 0 zniżki. Przyjeżdżajcie, kupujcie. Lokos malokos. Słuchajcie, deszcz pada, lipa totalna. Proszę bardzo. A miało być tak pięknie. Proszę, to jest coś pięknego. Czarinka na muralu. Ale się rozpadało, kierowniku. Trzeba zawijać chyba żagle. W Nikaragua, jak chcesz powiedzieć, że coś będzie trwało bardzo długo, to wiecie jak oni tutaj mówią? To będzie dłuższe niż Wielki Post. I wtedy wiesz, że to będzie naprawdę trwało bardzo długo. Takie powszechne, w powszechnym użyciu. Szefowa czeka na coś, na szczęście. Pamiętajcie, szczęście samo nie przyjdzie. Często po szczęście trzeba machnąć. Siema dziewczyny. Siema czarinka. Tak zwany przyczajony tygrys. Wieczór się zbliża, to jedzonko trzeba szykować. Ale się rozpadało, szanowni państwo. Trzeba zawijać. Buenas tardes, amigo. Trzeba zawijać żagle do miejsca noclegowego. Zajrzyjmy do sklepu, sorry, amigo. Do dużego sklepu. To ten z krajów, w którym się dobrze liczy. Wiecie dlaczego? Bo jak coś kosztuje, załóżmy dychę, to na nasze to kosztuje złotówkę. Butelka dużej wody, a chora 2 za 10 zł. 2 mleka czekoladowe, 2 zł. A litr mleka, takiego zwykłego 900 ml, prawie litr, niecałe 4 zł. Old Spice w sztycie dla podróżników Adventure, 10 zł 70 groszy. Bekon klasyczny, kilka plastrów, a dokładnie 340 gram, kosztuje 336 zł. Jakiś syf salami, o Jezu, jak to źle wygląda, 19 zł. Parówki 31 zł, wołowe, ale to źle wygląda. Polska jednak wygrywa w kwestiach garmażeryjnych bez 2 zdań. Szynka, która nie wygląda jak szynka. Ile to jest gram? Bardzo mało zresztą, zobaczcie. To kosztuje 6 zł, albo trochę więcej, 9. Kilogram ziemniaka, pyry moi drodzy, która przyleciała do nas z Ameryki Południowej, kosztuje 4 zł za kilogram. Kurczę, tutaj nie dam ręki uciąć, czy to jest za kilogram, czy za
Ten przelicznik amerykański, bardziej amerykański pewnie. Cebula 3 zł za kilogram. Czerwona cebula 5,50. Czosnek 14 zł za 4 główki. Oszaleli? 2,20 za kilogram ryżu. Muchas gracias, seniora. 3,20 za kilogram fasoli, co jest podstawą wyżywienia tutaj. Ale jaka ładna. Nie powiem wam z tymi owocami, no ponad 5 zł za ananasa. Kurczę, coś mi tutaj śmierdzi. Albo za sztukę, bo tu raz są za, wiecie, na sztuki, raz na wagę. Nie potrafię tego rozróżnić niestety. Marchewka 4 zł za kilogram. Groszek zielony 12,50. Cukinia 6 zł. Rzodkiew bezsenna. Limony 80 groszy za... Nie wiem, czy kilogram, czy za jedną. Pewnie za kilogram, bo te limony to tutaj wszędzie są. Co tu jeszcze mamy? To chyba dynia. Tak wygląda. 3 zł. Bagietka, taka jak tutaj widzicie, 4,50. 3,60. 4,50. Nie widziałem wcześniej w Hondurasie takiego pieczywa. Złotówka za taką bułeczkę. No bardzo przyzwoite ceny. Powiedziałbym, że naprawdę Nikaragua pod względem takim cenowym, no to tutaj przebija, wiecie, tutaj przebija wszystkie dotychczasowe kraje, w których do tej pory byliśmy. I puszka coli 2,60, 2,30, Fanta 2,60, 2,30, 1,5 litra wody gazowanej 5,50, ale winka dla kustoszy 60 zł, 47, 95, 36, 34, 89, 44, 51. Naprawdę przeróżne ceny. Wódeczki, ciekaw jestem jakie są wódeczki. Finlandia 70 zł. Za ile? Za 750 ml. Ja wam powiem szczerze, że czasami te alkohole są tańsze niż w krajach europejskich. A zobaczcie jaka odległość, import-eksport, pomimo tak dużych odległości wciąż tutaj jest taniej. Zobaczcie, Martini 92 zł za taką dużą butlę, 750 ml. Kachlua, jakiś coffee likier, lokalne piwka, znaczy Budweiser to nie jest lokalny, to jest niemiecki. Puszka niecałe 6 zł. Czyli tak jak w Polsce w sumie. Zobaczcie, to są tona, to jest lokalne, 4,30, 4,70, 4,30, 4,80, no 4 zł można kupić za 3,60 jakieś piwko, za 25 zł można kupić takie 6 browarów. Pan ochroniarz się mną zainteresował. Ogólnie tak przeważnie jest, tak na 80% wizyt z kamerą w sklepie to zawsze jakiś ochroniarz się interesuje mną. Ale okej, spoko, nie? Też lubię pokazywać cenę oleju. 900 ml oleju kosztuje 9,50, czyli tak samo jak w Polsce. Tak mi się przynajmniej wydaje. A nawet w Polsce może być taniej. W supermarketach. 19 zł, 10 zł, 6,80, ale to mała butelka. Zwróćcie uwagę też na pojemność, bo to też jest bardzo ważna sprawa. 69 zł. 1 litr extra virgin. Drogo. Oliwę z oliwek. Teraz jesteśmy na dziale kawy. Kawa produkowana tutaj 300 gram 18,50, 25 zł. Już taka do espresso. O, ale piękny zapach. 26 zł prawie za 400 gram. Powiem wam, że te ceny pomimo produkcji tutaj lokalnej 23 zł czekoladowa. Ale pachnie, jacie, ale super. Te ceny nie są takie niskie. Lokalna produkcja, ale no tak za kilogram to trzeba sypnąć, powiem wam, że minimum z 50 zł. Z 50, no taką, żeby była taka w miarę spokojnie. O, tutaj widzę z migdałami. Migdałowa, ile tego tutaj jest? 340 gram. Kosztuje 20 zł, czyli 60 zł za kilogram. O Jezu, jaki zapach, jaki aromat. Niesamowite, piękne. Cudo. Ile kosztuje kilogram dobrej kawy w Polsce? Dajcie znać, bo ja trochę, wiecie, nie na czasie. Na koniec hit sezonu. Wiśnie, za puszkę, czujecie? 22,50. Brzoskwinie, 20 zł za puszkę. Gruszka. Zobaczcie jaka to jest malutka puszka, to jest 432 gramy.
Gruszka 17 zł. Nikt tego nie kupuje pewnie. Ananas 22. Przecież to jest przestępstwo w biały dzień, moi drodzy. Weszliśmy do sklepu, padało i przestało padać. Moi drodzy, będziemy kończyć odcinek, bo czuję normalnie zmęczenie na wąsie i na sandale. Nie wiem, o co chodzi, może się nie wyspałem dobrze, ale faktycznie czuję, jak mnie nuży, jak po prostu odchodzi ode mnie energia. Może dlatego, że tak bardzo intensywnie te ostatnie dni podróży przydałoby się zrobić ewidentnie jakiś taki dzień, 2, 3 takiego stopu i odpoczynku pełnego, takiej regeneracji. Powiem wam, że nawet od kilku dni nic nie montowałem, bo nie ma czasu, a co najgorsze, nie ma energii na to, żeby coś zmontować. Ale na szczęście wcześniej zmontowałem, więc odcinki macie w sensie one cały czas wchodzą, więc jest ciąg wydarzeń. Takie częste publikowanie filmów, przyznam szczerze, że jest naprawdę męczące i muszę głęboko przemyśleć swoją tak zwaną taktykę, strategię na tworzenie kontentu, bo nie mogę tego robić kosztem zdrowia psychiczno-fizycznego. Jak spojrzycie na to trochę szerzej, to zauważcie, że na YouTubie jest bardzo mało twórców podróżniczych, którzy tak często publikują. Może nawet na jednej dłoni można policzyć takich twórców jak ja, którzy publikują tak często i tak intensywnie. Moi drodzy, kończymy podróż, kończymy odcinek. Dziękuję za obecność na dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam was serdecznie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna podać odcinek dalej, żeby sandały miały więcej paliwa. Ola. I żeby szefowa prawie tam sfiksowała, żeby mi te gumy sprzedać. Żegnam się, moi drodzy. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Oglądajcie odcinki jeden po drugim, żeby był ciąg wydarzeń. Pamiętajcie również, że jeżeli chcecie mnie wesprzeć, to kupcie moją książkę na Allegro Ludzie Drogi i to będzie zarąbiste wsparcie. Ewentualnie jak już macie książkę, no to możecie wesprzeć na Patronite, tudzież tutaj na YouTubie. Wszystkiego dobrego. Pozdro!